Dzisiaj z Bartłomiejem Głuchowskim z serwisu AdRadar, który zlicza każdą ofertę indywidualnie mieszkania przeznaczonego na sprzedaż lub na wynajem na rynku nieruchomości, na rynku wtórnym. To robi zawodowo, bo na tym polega działanie jego firmy. Powiemy Wam o tym, co bardzo ciekawego dzieje się na rynku nieruchomości, bo z tych danych, a właściwie z tych danych, które Wam za chwilę pokażemy, można wysnuć wnioski dla tych, którzy chcą kupić mieszkanie dla siebie, dla tych, którzy inwestują i dla tych, którzy zastanawiają się, czy i kiedy sprzedać. A w ogóle, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, no to oczywiście subskrybujcie nasz kanał, piszcie nam w komentarzach odczucia na temat Waszych lokalnych rynków nieruchomości, podając nazwę lokalizacji, o której piszecie. To jest bardzo ważne, żeby inni też wiedzieli, jaką lokalizację omawiacie, bo przecież rynki są różne, rynki mieszkalne różne nie działają w różnych lokalizacjach. Zapraszam na stronę symen24.pl, gdzie nasze audycje z wykresami, w tym tę w takiej bardziej statycznej formie możesz również obejrzeć. Niektórzy wolą tak oglądać wykresy. No i zapraszam do wspierania naszego kanału, czy to na YouTube, czy też na serwisie Patronite. I teraz, Bartku, biorąc byka za rogi, spójrzmy się na tabelę, na wykres w zasadzie, w którym pokazujesz odsetek mieszkań dostępnych bezpośrednio do sprzedaży na rynku wtórnym. Bezpośrednio, czyli przez właścicieli. No, tu już widzimy, że czwarty kwartał 2024 był szczególnym kwartałem. Zgadza się, zupełnie wyjątkowa sytuacja, ale na wstępie jeszcze podziękuję Ci za zaproszenie do audycji. Bardzo, bardzo się cieszę, że jestem Twoim gościem. Tak, zobaczmy. Ja już byłem wcześniej u Tomka i opowiadałem o tym wykresie, o tych mieszkaniach dostępnych bezpośrednio. Ważne jest, żebyście pamiętali, że to chodzi nie o ogłoszenia, tak, tylko o konkretne mieszkania, bo my jesteśmy w stanie wyeliminować duplikaty, czyli zliczamy po prostu, ile jest mieszkań wystawionych przez agencję, ile mieszkań jest wystawionych przez właścicieli. No jest jeszcze oczywiście taka grupka mieszkań, gdzie wystawił to właściciel, ale agencje podchwyciły, albo na odwrót, agencja próbowała sprzedać, właściciel potem uznał: nie, ja jednak będę próbował bezpośrednio. Natomiast to, co mówimy tutaj, to jest odsetek mieszkań takich, które po prostu znajdziecie do nich numer telefonu właściciela w internecie. W poprzednich audycjach o tym wykresie też sobie rozmawialiśmy z Tomkiem. I ja mówiłem tak, no ponieważ ten odsetek mieszkań bezpośrednich praktycznie ciągle rośnie, on się tam gdzieś zaczynał od 21%, dojechał już nawet powyżej 30%, tak? Część z Was powie: no jak to? To tylko 30% mieszkań jest dostępnych przez właściciela, reszta agencje? No zgadza się, tak? Czyli mieliśmy takie czasy, że agencje to były 70% rynku i to szło cały czas praktycznie tak jak amerykańskie giełdy, w górę, non-stop, tak? Część osób mówi, że to jest niemożliwe do utrzymania, że zawsze ten spadek musi nadejść. No i on teraz właśnie nadszedł, co nie ukrywam, że jest dla mnie przynajmniej zaskakujące, A bo dla mnie nie. a widzisz, no bo ty się lepiej znasz na nieruchomościach. Ja jestem tylko jakimś tutaj programistą, tak? Także to wygląda z mojego punktu widzenia w ten sposób. Moja teoria do tej pory była taka, że no jednak ten internet dostaje się pomalutku już naprawdę wszędzie, do każdego dociera, tak? I każdy myśli sobie: a po co ja będę korzystał z usług pośrednika, jak ja przecież na OLX-ie czy na jakimkolwiek innym portalu wystawię, zrobię jakieś zdjęcia telefonem, sprzedam to mieszkanie, tak, po problemie. I to rzeczywiście takie zjawisko, no można było w ten sposób tłumaczyć, że coraz więcej osób uznawało, że pośrednik jest mi niepotrzebny, zrobię to sam. No ale teraz to naprawdę tąpnęło i to jest, no wydaje mi się naprawdę w skali tych wieloletnich obserwacji, no to czegoś takiego nie było, żeby w ciągu jednego kwartału spaść z 30% na 25%, tak? Może to nie jest też, powiedzmy, jakieś, nie wiem, no całkowite odwrócenie, tak, do góry nogami tego rynku,
ale spadek jest bardzo znaczący. No i tutaj jak to wytłumaczyć? No prawdopodobnie, i tu myślę, że z Tomkiem się zgodzimy, coraz trudniej jest obecnie sprzedać mieszkanie. Więc jeśli, nie wiem, nie idzie mi, albo nawet myślę sobie, no nie, jest ciężko, nie będę nawet próbował, no to wtedy jednak trafiamy w objęcia pośredników. I prawdopodobnie z takim zjawiskiem mamy do czynienia. Nie wiem, czy Nie Tomku, tylko. potwierdzasz taką diagnozę? Już ci odpowiadam. Jeszcze tylko zwróćcie uwagę, że te 25% odpowiada mniej więcej temu, co było gdzieś na początku, czy tam w części roku 2022. Jest to, wtedy był okres kiepski dla sprzedaży nieruchomości. No i tak to wyglądało. A potem to się odbiło już 2023, bezpieczny kredyt, jego zapowiedzi, więc łatwiejsza sprzedaż, bo działa hasło jak trwoga, to do Boga. Wobec tego, jak masz trudność sprzedać sam, no to zgłaszasz się do agencji, tracisz cierpliwość na bawienie się samemu w sprzedaży. Ale to jest jedna grupa osób, które po prostu straciły nadzieję, ale drugą grupę, którą ja podejrzewam, a ty pewnie mi to potwierdzisz albo zaprzeczysz, to są nasi ukochani fliperzy, którym wychudło mocno, a którzy sprzedawali mieszkania i były prawdopodobnie przez was liczone również jako oferty rynku wtórnego i bardzo często jako oferty bezpośrednie, bo ci fliperzy bardzo często nie informują, że są agencją, bo nawet nie są po prostu agencją i oni to ogłaszają tak jak zwykły taki przysłowiowy Jan Kowalski. Czy tak jest? Oczywiście, oczywiście, że tak jest. To znaczy, jeśli chodzi o rynek wtórny, no to jasne, tak? Wszystkie oferty fliperskie to są te nasze oferty, czyli rynek wtórny, bo my akurat rynku pierwotnego w ogóle nie obserwujemy. Także jak najbardziej fliperzy to jest rynek wtórny. Natomiast jeśli chodzi tutaj o to, co powiedziałeś, tak, że oni to ogłaszają jako osoby prywatne. Tak, tak. Większość tych fliperów, oczywiście oni prowadzą jakąś działalność gospodarczą, bo często muszą już, takie są w tej chwili przepisy podatkowe. Część z tych osób to są tacy fliperzy, którzy robią to jednak w ramach takiej swojej zwykłej, hobbystycznej działalności, ale zawsze, słuchajcie, no to jakby ja rozumiem, że 70, w tej chwili 75% mieszkań jest dostępnych przez agencje, więc to jest ogromny kawałek tortu, ale to oferta prywatna, bezpośrednia, no ona zawsze się kojarzy z tym, że nie musimy zapłacić prowizji. I to w naszym kraju to pokutuje cały czas to przekonanie, tak, że czasami ludzie wolą kupić bezpośrednio, drożej, ale on nie zapłacił prowizji, tak? Więc jest taka tendencja, my też zresztą takie statystyki prowadzimy, pokazujemy, czasami pośrednicy uciekają się do takich sztuczek, że publikują na portalu też jako osoby prywatne, tak żeby mieć troszeczkę większe zainteresowanie ofertą. My to wyłapujemy, więc tutaj tego akurat nie ma. Natomiast fliperzy tak. I co Tomku, i ty twierdzisz, że ta działalność fliperska powiedzmy jeszcze jakoś się trzymała do wakacji, a potem co, runęło to tak nagle, bo to naprawdę jest tak jakbyśmy spadli z wysokiego pułapu. Bartku, życie idzie rozpędem i ludzie zaczynają jakieś inwestycje, liczą na obietnicę, na przykład, że wyjdzie kredyt 0%, a potem nagle on nie wchodzi. To jest w ogóle coraz gorzej. Zauważcie, że to załamanie rynku, przejdziemy za chwilę do wykresu mieszkania na sprzedaż, dostępne bezpośrednio po odsianiu duplikatów, ale zauważcie, że te załamania to nastąpiły tak już po wakacjach. Czwarty kwartał w zasadzie, czyli można powiedzieć, już w październiku uwierzyliśmy, że kredytu 0% nie będzie, albo raczej pod koniec września żeśmy w to uwierzyli, bo jeszcze do czerwca nas mamiono, przecież mówiono, że w połowie roku będzie kredyt 0%, potem mówiono, że trochę później, a potem to już w ogóle nastąpiła rakiem wycofywanie się, milczenie.
No, zostawmy ten program. Bartek, wykres mieszkania na sprzedaż dostępne bezpośrednio po odsianiu duplikatów. Tutaj już mamy liczby, a nie procenty i tutaj chyba też doskonale wszystko widać. Tak, chciałbyś, Tomku, najpierw omówić te mieszkania bezpośrednie, tak? Tak, Nie ogół rynku, tylko właśnie tak. oferty prywatne, więc gdzieś tam tutaj liczymy też tych fliperów prawdopodobnie. Tak, zobaczcie, że tutaj raczej tendencja jest wzrostowa, tak? Czyli mamy coraz więcej mieszkań, możemy kupić coraz więcej mieszkań na rynku wtórnym. Ta czarna linia to jest taka średnia roczna, czyli pokazuje taki trend, no bardziej stabilny on powinien być, prawda? Nie ma tych wahań comiesięcznych i ta średnia roczna, no w tej chwili jest na rekordowym poziomie, czyli około 42 tysięcy mieszkań, tak? Ale też widać wyraźnie to tąpnięcie, te ostatnie 4 miesiące, czyli mamy grudzień, listopad, październik, to jest tąpnięcie, tak? Gdzieś do końca wakacji, do września w ogóle mieliśmy rekord, tak? Mieliśmy 47 tysięcy mieszkań było dostępnych do kupienia na rynku wtórnym bezpośrednio od właścicieli, tak? No i teraz tak, teraz zjechaliśmy. Grudzień to zawsze jest tąpnięcie. To zobaczcie, że tutaj na tym wykresie mniejsze lub większe tąpnięcie w grudniu zawsze występuje. W tym roku było wyjątkowo okazałe, to muszę przyznać. Nie widać aż takich spadków, więc coś tutaj jest ewidentnie na rzeczy. Czyli czasami w analizie technicznej, jeżeli ktoś inwestuje na giełdzie, jest to taki sygnał, że ta średnia długoterminowa przecięła się z tym krótkoterminowym trendem. I mamy właśnie z czymś takim do czynienia. To tak jakby zapowiadało, że ten trend się ma odwrócić. Taka byłaby analiza techniczna tego wykresu. No, moglibyśmy uwierzyć, że w ogóle rynek rośnie, ale tak naprawdę to rośnie w sensie, że tak urosła sprzedaż, że tyle ofert tu było, ale to jest po prostu nieprawda, bo wiemy, co się dzieje na rynku, że raczej jest zastój. No i można powiedzieć, że w dziedzinie tych liczby ofert bezpośrednich mieszkań na sprzedaż, to spadliśmy z wysokiego konia i to mocno żeśmy spadli. Nigdy nie było tak mocnego spadku, albo przynajmniej, no może nigdy to nie, ale dawno nie pamiętam, żeby był tak ogromny spadek, a w okresie, którym ty pokazujesz te statystyki, to na pewno takiego dużego spadku nie było. Spójrzmy się na mieszkania dostępne tylko przez agencję, czyli jeszcze nie idziemy do ogólnej liczby mieszkań, tylko właśnie do tych dostępnych tylko przez agencję. No i tutaj, właśnie miałem to powiedzieć, widzimy pewnie trend wzrostowy, ale tamten trend wzrostowy z tej średniej 12-miesięcznej to jest też przykład, jak można manipulować statystyką na marginesie, bo gdybyś zrobił 3-miesięczną, to wykres byłby zupełnie inny. Zgadza się, zgadza się. Natomiast no, co tutaj warto, co się rzuca w oczy? Ogólnie w takim długoterminowym korytarzu to jednak my się poruszamy w dół. W Czyli agencjach. w agencjach poruszamy się w dół. Tak, tak. Od paru Tak. lat jest piękna sinusoida. No naprawdę, jak ja rysowałem dla Tomka ten wykres, to aż się zdziwiłem. Mówię, co ja tutaj, jakieś matematyczne równania tam, Tomek też zresztą mówił, co ty, jakieś wielomiany tutaj użyłeś? Nie, tu jest zwykła średnia, 12-miesięczna, ona się pięknie ułożyła w taki wykres. No, ja to widzę w ten sposób. Rok 21, no jedziemy po prostu w dół, tak? To jest spadek, tak, jedziemy z poziomów 120 tysięcy na 105 tysięcy, czyli świetnie sprzedaż wtedy szła po COVID-zie, tak, po tych wszystkich lockdownach, naprawdę pięknie to poszło. Potem mamy rok 22 pod górkę, Tankowanie czyli przez tak, agencję. jak to Tomek mówi, że to one tankują te oferty, tak. Potem ten program Ale stop, poczekaj. stop. Przypomnijmy, że w tym 2022 ten odsetek ofert bezpośrednich na tym wykresie szedł płasko. Tam nie było załamania,
agencje tankowały oferty, ale ten odsetek bezpośrednich nie spadał jakoś za bardzo, mimo trudnego rynku. Zgadza się, tak było dosyć płasko, na poziomie około 25%, tak. I potem mamy ten kredyt 2%. Znowu, no to naprawdę piękny zjazd, taki jak ktoś lubi jeździć na nartach, to polecam. Rok 23, świetne warunki śniegowe, tak? Zjechaliśmy sobie naprawdę bardzo, no do historycznie niskich poziomów, tak? Ta oferta została wymieciona do 90 000 mieszkań w ogólnopolskiej oczywiście skali. I co dalej? Skończyły się te środki z kredytu 2% i znowu jedziemy pod górkę. Natomiast jesteśmy wysoko, jesteśmy na poziomach 110 000, 115 000 mieszkań, Przypominam, ale żebyście nie patrzyli na grudzień za bardzo, bo grudzień to zawsze będzie spadek. dokładnie tak, to się zgadza w grudniu zawsze, tutaj na wykresie też zresztą widać, że te spadki są, więc jedziemy i jeżeli ktoś, nie wiem, czyta takie mainstreamowe media, jakieś artykuły takie prasowe, które się pojawiają, to mógłby odnieść wrażenie, że no tak źle powiedzmy, no to jeszcze nie było, że mamy rekordowe w ogóle poziomy mieszkań, nic się nie sprzedaje, tak, oferta jest gigantyczna. No nie do końca tak to wygląda. Owszem, tych mieszkań jest dużo, ale jednak zobaczcie, że ten rynek ogólnie, jeżeli spojrzymy na to w takiej skali powiedzmy pięcioletniej, no to tak raczej w dół. Więc co teraz się stanie, bo pewnie takie pytanie z ust Tomka za chwilę padnie. Ja tego nie wiem, bo mamy sytuację geopolityczną dosyć niestabilną. Natomiast jednak prognozowałbym, że tych ofert agencyjnych przybędzie na początku 2025 roku, ale czy pobijemy ten rekord, tak jak prognozowałem to w poprzedniej chyba audycji, to ja już teraz nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy wskoczymy powyżej 130 000 mieszkań agencyjnych w tym roku. Znaczy, to jest element zagadki, którą będziemy rozwiązywać jeszcze za chwilę, więc na razie nie zdradzę jeszcze, co ja o tym sądzę do końca. Natomiast Ciebie poproszę, żebyś umówił mieszkania dostępne na rynku wtórnym ogólnie, czyli te agencyjne i te bezpośrednie, zusammen, zebrane do kupy. Bardzo proszę, oddaję Ci głos. Tutaj widać piękną sinusoidę. Naprawdę tu ona nawet nie ma takiego charakteru spadkowego, jak to było w ofertach agencyjnych, czyli te dwie grupy sprzedających, biura pośrednictwa i osoby prywatne, tak jakby się uzupełniały, żeby narysować na tym naszym wykresie taką idealną sinusoidę od mniej więcej 135 000 mieszkań do 155 000, tak to mniej więcej wygląda. Ocieraliśmy się o rekordy, rzeczywiście 160 000 mieszkań, to w naszej tej pięcioletniej perspektywie to jest rekord, tak? To był szczyt. Rzeczywiście łącznie oferta agencyjna i bezpośrednia osiągnęła taki rekord mniej więcej w połowie roku 2024. I teraz no, mamy ten grudniowy spadek, który zawsze będzie zagadkowy, bo nie wiemy, co się stanie w styczniu, gdy wszyscy wrócą już po tych świętach, po prawdziwych tych zjazdach śniegowych. Chociaż nie wiem, jak tam ze śniegiem w tym roku, no nie jest może tak źle. Więc jak wrócimy z tych świątecznych przerw, biesiad, nastąpi jakieś tam odbicie, zobaczymy do jakiego poziomu. Natomiast tu ja bym chciał powiedzieć taką moją refleksję, tak? Bo ja patrzę, nasz serwis AdRadar, tak? Przeszukiwarka portali, on jest adresowany do osób, które kupują mieszkania. I my, tak, jeżeli szukacie mieszkania, to u nas jest najłatwiej je znaleźć, tak? I z naszego serwisu raczej użytkownicy korzystają wtedy, kiedy brakuje na rynku okazji i musimy być pierwsi. Czyli wtedy, kiedy oferta jest
wąska, tak? Nie ma mieszkań, nie ma co kupować. Ja wtedy muszę sobie ustawić powiadomienie, cokolwiek się pojawi, tak żebym pierwszy zadzwonił i po prostu miał jakąkolwiek szansę kupienia takiego mieszkania. I wydawać by się mogło, że skoro ta oferta jest tak szeroka w tej chwili, jest mnóstwo mieszkań do kupienia, no to że ja tutaj już powinienem, nie wiem, mieć zapadnięte policzki, tak? Bo już bankructwo, tak? Kto będzie korzystał z Adradaru, jak tych mieszkań jest tyle, że w zasadzie to ja sobie po prostu idę, wybieram tylko, które mnie interesuje i kupuję. Otóż, no muszę Wam powiedzieć, mam nadzieję, że jakoś tam specjalnie konkurencja nas nie podsłuchuje, że my całkiem dobrze sobie radzimy, tak? My nie widzimy jakiegoś odwrotu klientów kupujących. Więc tych kupujących, duża część z tych osób to są osoby, które profesjonalnie kupują te mieszkania z różnych przyczyn, czy pod wynajem, czy gdzieś tam, żeby je potem odsprzedać. Nie widzimy tego odwrotu. Cieszymy się w jakimś sensie z tego, tak? Więc jest to bardzo taka dziwna sytuacja, że oferta jest szeroka, a kupujący posiłkują się naszym narzędziem, tak żeby jednak te perełki gdzieś tam na rynku wyszukać. Ale Także tych twoich chyba klientów to dużą grupę stanowią zawodowcy po prostu, czy to pośrednicy, czy fliperzy, różnej maści inwestorzy i ten wasz serwis, możesz mnie skorygować, ale tak mi się wydaje, jest tam dość popularny, natomiast mniej popularny wśród osób prywatnych, które korzystają z tych, nazwijmy to, tradycyjnych, czy tradycyjnego jednego już w zasadzie może dwóch portalu. Tak chyba jest. trochę tak jest. Znaczy, my mamy sporo osób też takich zupełnie prywatnych, które dla siebie chcą kupić mieszkanie. E, Natomiast no tak, tak, mamy firmy czy osoby prywatne, niektóre współpracują z nami od początku istnienia serwisu, czyli powiedzmy od 8 lat. Ja widzę takie osoby, które po prostu non-stop nam płacą, tak, i przychodzą, nie wycofują się z tego rynku. Ale to jest różnie, tak, bo część osób, tak jak ta sinusoida płynie, tak, przychodzi do nas, wtedy, kiedy na przykład w zeszłym roku, kiedy mieszkań naprawdę nie było na rynku, mieliśmy spory wystrzał, bardzo dużo ludzi do nas wtedy, przyszło. Część odchodzi, kiedy ta sinusoida w drugą stronę płynie, a część jest po prostu stabilnie na tym rynku sobie działa, wszystko to się fajnie im kręci. Więc tak jak mówię, z punktu widzenia kupującego, my jako usługa, tak, która oferuje szybkie znalezienie okazji w internecie, dajemy sobie radę całkiem dobrze w wydawałoby się trudnym dla nas momencie. Także to tak na Do tego marginesie tylko jeszcze mówię. wrócimy i bo teraz, żebyśmy mieli już taką pełnię rynku, zanim skomentujemy ten wykres, zanim ja na przykład skomentuję, to przejdźmy do tego, co się dzieje na rynku mieszkań dostępnych do wynajęcia, bo tu też jest ciekawie, A tu jest bardzo ciekawie. Tu jest bardzo najbardziej ciekawie. ciekawie. No, tak, jest to dosyć zaskakujące, tak? Czyli podobna historia. Pamiętajcie o tym, że to nie są ogłoszenia. To są konkretne mieszkania do wynajęcia po odsianiu duplikatów, czyli e, no de facto, ile takich mieszkań w Polsce w danej chwili jest dostępnych do wynajęcia. I tutaj no widzimy, że to takie były też skoki spowodowane z jednej strony COVID-em, potem wybuchem wojny, bardzo duża amplituda, rozpiętość, tak, od 40 tysięcy do 120 tysięcy mieszkań dostępnych do wynajęcia. No i teraz tak, taka wieść gminna, czy takie anegdotyczne dowody różnych ekspertów wskazują na to, że na tym rynku wynajmu to się coraz gorzej dzieje w tej chwili, że nie tak łatwo jest wynająć komuś, tak? Ja mówię, ja jestem właścicielem mieszkania, chcę komuś wynająć mieszkanie, to nie jest w tej chwili takie łatwe. Natomiast co pokazuje nasz wykres? No on tego nie pokazuje. To znaczy, zastanówmy się. Albo wcale nie jest to takie trudne w tej chwili wynajęcie mieszkania, albo jest tak trudne, że ludzie machnęli ręką, powiedzieli: ja nie, już się dalej, ja się w to nie będę bawił. Nie wynajmuję tego mieszkania, nie wiem, sprzedam je. E, Więc są dwie hipotezy,
Albo jeżeli dane nie odpowiadają naszemu przekonaniu o rzeczywistości, to Tym ironicznie gorzej dla należy zmienić danych. dane. Tak. Tak, więc tu tak jak mówię, no ja obiektywnie analizując ten wykres, on nie jest zgodny z tym, co się mówi w tej chwili, co mówią tak zwani eksperci i to różni, powiedzmy, ci bardziej uczciwi i ci bardziej naganiający, tak, bo oni raczej mówią jednym głosem, że jest słabo. Więc no te dane są dziwne. Mm, Jeśli chcielibyśmy być zgodni z tym takim wrażeniem rynkowym, no to trzeba by było powiedzieć w ten sposób, że część osób po prostu zrezygnowała w tej chwili z w ogóle ogłaszania tych mieszkań. Powiedziało: „Nie, nie ma sensu. W tej cenie to mi się nie opłaca. Czekam już parę miesięcy, nikt się nie odezwał. Nie wiem, albo to mieszkanie po prostu będę trzymał, trudno, poczekam na lepsze czasy, albo te mieszkania są kierowane do sprzedania, ale tutaj no nie mam niestety takich danych, gdzie mógłbym wam powiedzieć na 100%, ale tak czuję, że to nie jest ta sytuacja, że w tej chwili te mieszkania moim zdaniem nie trafiają na sprzedaż w takiej panice związanej z tym, że ciężko jest znaleźć najemcę. No więc tak. Dla mnie te dane, które pokazałeś o wszystkich elementach rynku, są dość spójne. Ubywanie oferty bezpośredniej sprzedaży, czy też jej odsetka tej oferty przede wszystkim, tak, i rosnący udział agencji świadczą o tym, że jak trwoga to do Boga, więc się tak łatwo nie sprzedaje. Tym bardziej, że niektórzy pamiętają jeszcze ceny sprzed roku i ten entuzjazm kupujących i w ogóle nie akceptują do tego, że rynek się zmienił. To zawsze dociera do świadomości ludzi wolno, czasami zajmuje nawet dłużej niż rok. Takie pojęcie, że coś się zmieniło. Impulsów do kupowania w tej chwili mieszkań specjalnie nie ma, bo i kredyty są wysokie, nie ma dotowanego kredytu. Ci, którzy chcą kupować na potrzeby mieszkaniowe, ci zamożniejsi, którzy stać obecnie dzisiaj na kredyt, to oni, jak słusznie zauważyłeś, kupują nadal, bo są kupujący. Nawet to widać po akcji kredytowej, o której przeczytałem, że ona załamała się 45% mniej wartości kredytów mieszkaniowych grudzień do grudnia liczone, no ale jak się spojrzymy na liczbę kredytów wziętych, to wcale takiego załamania 45% nie widać, więc pogłoski o śmierci kredytu mieszkaniowego są przesadzone, bym powiedział. Natomiast też te agencje, zobacz, nieruchomości, o czym mówiliśmy, tankują, one się bogacą w oferty, no i ta ogólna liczba ofert jednak jakoś tam rośnie. Z niskiego poziomu poszła w górę. Kto w takim razie te oferty na ten rynek dostarcza? Z jednej strony oczywiście wiemy, bo wiemy, że zatrzymał się popyt inwestorski, popyt, czyli tych, którzy kupowali mieszkanie jak złoto, to oni niektórzy zrezygnowali z tych zakupów. Troszeczkę wystygło też tym, którzy kupowali mieszkania pod wynajem, zwłaszcza jak słuchali tych audycji, że wynajem się nie opłaca, tak? Więc to jest też taka grupa osób, która no troszeczkę wybyła i część z tych osób, ci inwestorzy, którzy kupowali te mieszkania jak złoto i część z tych osób, które mają mieszkania do wynajmu, to nawet obiektywnie niektórzy uznali, że teraz warto wyjść z tej inwestycji, póki jeszcze jest czas, boją się, że to będzie bardziej spadało, że stanie się to, co było na przykład gdzieś tam za granicą, w innych krajach europejskich i po prostu oni z tych rzucili te oferty na rynek. A Jedni Tomku, słusznie, drudzy niesłusznie. mogę tutaj Poczekaj, ja to wtrącić. skończę, dobra? Okej. Bo jeszcze jest sprawa taka, czy jak ubyła lub urosła strona popytowa na wynajem mieszkań, czyli co się dzieje z najemcami. No i tutaj też jest sytuacja taka, nie ma tego kredytu wspomaganego, ci ludzie mniej zamożni nie bardzo mogą w obecnej sytuacji finansowej liczyć na to, że dostaną kredyt mieszkaniowy, bo te ceny ciągle się utrzymują dość duże i tam nie ma jakichś specjalnych spadków, raczej bardziej stabilizacja bym to nazwał, niż nie ma spadku w każdym razie 20% nagle.
a gdzieś muszą mieszkać, więc poszli na rynek wynajmu i trochę wybrali. I sądzę, że efekt spadku tej liczby ofert najmu to jest takim złożeniem zarówno tego, że część osób się wycofała, tak jak ty powiedziałeś, i trzyma te mieszkania, część osób wycofała się z najmu i sprzedała lub chce sprzedać, a jednocześnie najemcy też się jakoś tam pojawili, chociaż jak na razie przynajmniej na rynkach, które jak ja znam, to można powiedzieć bez przesady z tym parciem na najem, ale liczę tutaj na wasze głosy, że opiszecie o swoich rynkach lokalnych, których ja tak dobrze nie znam, jak to jest z tym wynajęciem, bo to też różnie bywa w różnych miastach. Przede wszystkim jak długo na przykład szukać najemcy. Chciałeś coś powiedzieć? Tak, bo chciałem akurat odnośnie tej twojej uwagi, że część osób wychodzi z tej inwestycji w mieszkanie pod wynajem, że te mieszkania gdzieś tam jednak trafiają w tej chwili na rynek, to ja bym powiedział tak. No zobaczmy, jaką mamy alternatywę w tej chwili inwestycyjną, tak? W porównaniu z mieszkaniem, które zostało kupione parę lat temu, więc ono już zapracowało na siebie samym tym po prostu gigantycznym wzrostem cen, tak? Jeszcze lepiej wygląda mieszkanie odziedziczone, chciałem powiedzieć. O, takie to już w ogóle jest idealne, tak? Ale właśnie zastanówmy się nad tym, że mam mieszkanie, tak? To, co Polak bardzo ceni. Mam mieszkanie, to jest taka wartość materialna. W jakiej sytuacji będzie podjęta decyzja o tym, żeby sprzedać to mieszkanie i zainwestować w coś innego? Ja bym do tego podszedł w ten sposób. No, alternatywą na przykład są obligacje, które naprawdę wyglądają fajnie. Wyglądają fajnie w tej chwili, biorąc pod uwagę rentowność najmu, tu możemy dyskutować, czy ta rentowność to jest w tej chwili 4%. No dla kogoś, kto kupił to mieszkanie parę lat temu, to oczywiście ta rentowność jest wyższa, ale rozmawiamy o ocenie dzisiejszej rentowności, tak? Czyli 4%, 5%, no to te obligacje wyglądają lepiej. Ale tak, Tomku, ci zadam takie pytanie. Załóżmy, że masz w tej chwili mieszkanie, jakąś kawalerkę, tak? Wynajmujesz ją komuś. I co, zamieniłbyś ją na przykład na 10-letnie obligacje Skarbu Państwa? No bo zobacz, bo to jest tak, jak ja do tego podchodzę. Okej, rentowność tej obligacji w tej chwili będzie wyższa, bo tam pewnie będzie około 6% i masz święty spokój, nie ma żadnego najemcy, nie ma ryzyka. Ale ja, mimo że uważam, że ciężko będzie powtórzyć tak spektakularne wzrosty cen nieruchomości w perspektywie 10 lat, jednak uważam, że to mieszkanie za 10 lat nominalnie odda ci więcej pieniędzy, tak? Obligacje, jeżeli sprzedasz, nie wiem, kupisz obligacje teraz za 500 tysięcy złotych, to te 500 tysięcy złotych za 10 lat odzyskasz. No plus oczywiście te odsetki. Ja śmiem twierdzić, że w 10-letniej perspektywie mieszkanie będzie warte więcej niż te 500 000, tak? I oczywiście to jest taki tylko zakład, natomiast może sądząc też po tym, jacy klienci z nami współpracują, tak? Jacy szukają mieszkań dzisiaj, wydaje mi się, że większość osób, jeżeli tak postawiłbym pytanie, obligacje na 10 lat czy mieszkanie na 10 lat? Nadal, mimo wszystko, że to nie jest Eldorado, wybiorą mieszkanie, tak? I dlatego ja troszeczkę wątpię w to, że ludzie w panice wyzbywają się w tej chwili mieszkań i zamieniają je na przykład na obligacje. No więc słuchaj, postawiłeś mnie w trudnej sytuacji, bo z przymusu muszę zająć stanowisko przeciwne lub dowodzić, że przeciwnicy twojego stanowiska mogą mieć rację. I ja tych argumentów to tak z rękawa ci wysypię kilka. Powiadam, że ten program nie jest poradą inwestycyjną dla kogoś tam osobiście, bo każdy działa na innym rynku, ale posłuchajcie. Po pierwsze, istnieje coś takiego jak alternatywny koszt kapitału, czyli mam mieszkanie, które mogę wynajmować i na nim zarabiać, na tym wynajmie i na niepewnym i nieprzewidywalnym ewentualnym wzroście jego ceny, chociaż może być również spadek w przyszłości, tego nie wiemy. Więc nie mogę doliczać tego, co się stanie z wartością tego mieszkania w przyszłości, nie wiem. Moje marzenia nie muszą się spełnić, ale mogę to mieszkanie sprzedać i zainwestować w coś innego. Na świecie są nie tylko obligacje. Może kupię złoto, może masło, może kiedyś styropian powinienem kupować, nie wiem.
Ludzie mają różne pomysły, albo może inne mieszkanie niż to, co mam, może nie w Polsce, tylko za granicą, tak? To są takie argumenty przemawiające za sprzedażą mieszkania, które wynajmowałeś. Drugą sprawą to jest lokalność rynków, która ma również wpływ na ten zwrot z kapitału, który tak tutaj też chwaliłeś i wspominałeś, bo co prawda jest tak, że czasami na tych rynkach tańszych wbrew pozorom ten zwrot z inwestycji w wynajem wydaje się imponujący, jak patrzymy się na porównanie cena-czynsz. I no jest jeden problem. Jak ci na tym kiepskim rynku odejdzie najemca, to potem następnego szukasz nie kilka dni, tylko kilka tygodni, kilka miesięcy, a nawet rok. Tak bywa. O tym nie Jeszcze zapominajmy. To jest też problem. Nie można powiedzieć, że na najmie masz 100% obłożenie. tak, i też pamiętaj o tym, że my tu nie rozmawiamy też o jakichś takich biznesmenach, którzy żyją po prostu, zatrudniają, nie wiem, sieć fachowców w całej Polsce, tylko jeżeli ktoś jako alternatywę dla lokaty bankowej traktuje takie mieszkanie, no to zasada lewego kciuka, tak? Musisz mieć to mieszkanie tam, gdzie sam mieszkasz. Bo nawet jeżeli, nie wiem, w Bytomiu jest świetna rentowność, no to jeżeli coś tam się stanie, to musisz jechać kilka godzin, tak, poświęcić, więc tutaj ja mogę przynajmniej to polecić, tak, że uważam, że jeżeli amatorsko zajmujecie się wynajmowaniem mieszkań, to wynajmujcie je na tym rynku, który znacie, tam gdzie jesteście, tam gdzie macie blisko. Ale to tylko taka, powiedzmy, każdy robi po swojemu, tak. Ja tylko też pokazuję, że to kierowanie się samą rentownością, gołymi cyferkami, to też nie zawsze nas doprowadzi do optymalnej decyzji, tak? Ciągle stawiasz mnie w sytuacji przeciwnika. Są też firmy, które obsługują ten najem i twierdzą, że będą zajmowały się za właściciela i możesz mieć wtedy mieszkanie daleko od siebie. Ale to różnie z tym wychodzi. No, po pierwsze, jest to też dodatkowy koszt. Za usługę trzeba zapłacić i jak ten koszt doliczysz, to on też trochę obniża tę rentowność. Tak więc niektóre osoby mogły naprawdę dojść do zrozumienia tego, że może lepiej teraz wyjść, mają już dosyć najmu, tego czasami użerania się z najemcami, stwierdzili, że gra nie warta świeczki i to jest to. No są też ci inwestorzy wspomniani, którzy jednak kiedy kupowali to mieszkanie, to był taki owczy pęd, barani pęd, wszystkie owce szły i kupowały te mieszkania wtedy, kiedy były prawie zerowe stopy procentowe i w ogóle lokaty to było zero, czyli w okolicach covidowych, po-covidowych. Zaraz jak mieli gotówkę, no to zamieniali. I oni wszyscy razem też tym owczym pędem będą tradycyjnie, tak jak owcy, za trykiem pójdą, czyli będą również sprzedawali te mieszkania. No i teraz, nie daj Boże, jeszcze ktoś wysłyszał moją audycję i dowiedział się trochę prawdy o tym, co się dzieje na rynku pierwotnym i nagle dowiedział się, rok 2024, drugi w historii ostatnich 35 lat, rok pod względem liczby rozpoczynanych budów nowych mieszkań przez deweloperów. Ojej, to znaczy, że oni będą sprzedawać te mieszkania, już rzucają na rynek, a zaraz wybudują i w ogóle mieszkania będą stały. Nie daj Boże, jeszcze będą u deweloperów stały i czekały na kupca. Takie czasy też były kiedyś. No to wtedy ludzie będą kupowali tamte mieszkania zamiast z rynku wtórnego niektóre. Tym bardziej, że niektóre te na rynku wtórnym nie są najlepsze. Jest też sytuacja taka, ale to marginalna, w miastach tych większych zaczynają pojawiać się profesjonalne firmy budujące mieszkania do wynajęcia w blokach przeznaczonych tylko na mieszkania pod wynajem. Ta skala to na razie nie jest ogromna, bo to jest tam ileś tysięcy i to są raczej tysiące niż miliony tych mieszkań, to jest w ogóle kilkadziesiąt czy tam kilkanaście tysięcy. Nie jest dużo tych mieszkań. Są jakieś plany, które mówią, że będzie ich więcej, ale oni się koncentrują w dużych miastach i w dobrych lokalizacjach i ten najem instytucjonalny najemcy kochają. Dlaczego? Bo jest stabilny mentalnie wynajmujący. Nie dość, że
nie przyjdzie nagle i nie powie, że jego córka ma tutaj mieszkać, bo on nie ma córki, to jest firma na biznes nastawiona. To jeszcze świadczy serwis administracyjny. Jak się coś zepsuje, to natychmiast się pojawia konserwator, który to naprawi, a jeszcze w tym budynku mogą być dodatkowe urządzenia, które kochamy, jakieś siłownie, Bóg wie co, rzeczy. I ten najem będzie zmierzał, czy może zmierzać, ale moim zdaniem będzie zmierzał stopniowo od większych miast w kierunku profesjonalizacji tego rynku. No i niektórzy mówią, no to jak mam wychodzić z czegoś, co nie ma dużych perspektyw, to wolę wyjść szybciej niż później. No i tyle. Nie oglądaj się za siebie po prostu. Bo Nie no, ostatni oczywiście Gryząb zacytuję piosenkę. dużo racji oczywiście masz. Przymusowo E, mnie postawiłeś, żebym to powiedział. Ale Podkreślam. okej, fajnie, że trzeba pokazać jakby dwie strony tego medalu. No ja powiem tak, no na pewno fajnie, że jest teraz styczeń, czyli widzimy to, bo widzimy w danych tąpnięcie, tak? Długo oczekiwane tąpnięcie. Jest styczeń, więc myślimy sobie, okej, to jest grudzień, tak? To jest końcówka roku, to nie jest dobry moment, żeby jakieś takie radykalne decyzje podejmować na podstawie takich danych. Natomiast jeżeli ta tendencja się będzie utrzymywała i będziemy widzieli tego rodzaju spadki w tych naszych wskaźnikach, no to faktycznie trzeba się będzie zastanowić, co to dalej się będzie działo, tak? Także ten rok będzie na pewno bardzo ciekawy. On nam troszeczkę odpowiedzi na pewno przyniesie. No i oczywiście mamy tą Ukrainę za granicą. Właśnie, oprócz Ukrainy mamy jeszcze kwestię na przykład demografii i migracji, która jest bardzo ważna. Już do znudzenia powtarzam, że rynki mieszkaniowe są rynkami lokalnymi, ale naprawdę ludność w Polsce zaczyna się koncentrować w tych dużych miastach i w tych obwarzankach wokół tych dużych miast. Z niektórych miast jest wybycie ludności w dużej liczbie. I tamte mieszkania to w ogóle mogą nie mieć żadnej perspektywy lub nędzną perspektywy. Niektórzy na tej fali optymizmu inwestowali w mieszkania gdziekolwiek, no i też dziedziczyli też gdziekolwiek, na to już mieli mały wpływ, dziedziczyli tam, gdzie te mieszkania były. I może się kiedyś opłacało, a teraz widzą odpływ ludności. Przecież są w Polsce, chyba jest kilkanaście powiatów co najmniej, w których liczba ludności w ciągu ostatnich lat spadła o 20%, a gdzie tam średnia wieku to jest powyżej 60, czy tam bliska tej. Tak Tak, więc to tu wiesz, to jest ograniczenie. Mieszkania są potrzebne tu, gdzie ludzie chcą mieszkać, a tam ludzie nie chcą. Tak, no tutaj też ja dzisiaj nie pokazywałem wykresów odnośnie domów, tak? Bo my też, jeżeli ktoś szuka domu, to też zapraszam do nas. Też Adradar jak najbardziej działa w tym segmencie i tam mamy też rekordy. Więc powiedzmy, że w tych mniejszych miejscowościach to jednak górują domy nad mieszkaniami, prawda? I to, że mamy rekord w tej chwili, mamy domów na sprzedaż jest wystawionych ponad 100 000 na rynku wtórnym w Polsce, to też o czym świadczy. To właśnie ja tak uważam, tak, że to świadczy o tym, że jednak no właśnie te duże miasta, tak, czyli lepiej ten dom gdzieś tam na wsi sprzedać i za te środki próbować się przedostać do miasta. Tak, ja tak to mniej więcej widzę. Niby mamy epokę pracy zdalnej, ale to też to bardziej moim zdaniem podgrzewa te obwarzanki podmiejskie, że ja sobie pracuję zdalnie, ok, ale muszę mieć tą możliwość, jakby co, tak, dojazdu do biura, czy też właśnie edukacja dla dzieci, tak, żeby to gdzieś w tym obwarzanku ładnie mi się tam te dzieci kształciły. No ale tak jak mówię, no to już jest powiedzmy te bardzo małe miejscowości, gdzie blokowisk nie ma, są domy. Ten trend jest wyraźnie według mnie widoczny, że to się wyludnia. Sprawa domów to w ogóle jest też taka, że niedługo niektóre domy mogą się okazać niesprzedawalne lub prawie niesprzedawalne, bo pamiętajmy o polityce Zielonego Ładu, która jakoś nie jest odwoływana, kosztach energii, wymaganiach do tych domów i po prostu no albo to one mogą być po prostu odpadać te domy, a poza tym one właśnie tak jak powiedziałeś często sprzedawane są w mniejszych miastach, to skąd ludzie wyjeżdżają. No i tak to wygląda. I w zasadzie na tym możemy podsumować naszą audycję.
że jeżeli myślisz o inwestowaniu w nieruchomości, no to jeżeli na swoje potrzeby kupujesz, to po prostu kupuj, bo musisz gdzieś mieszkać, tak? Na swoje potrzeby mieszkaniowe. Ale jeżeli inwestujesz, no to zastanów się, czy warto, czy są alternatywne inwestowanie, czy miejscowość, lokalizacja, w której masz już na przykład nieruchomość, ma szansę rosnąć, czy też będzie szła w dół, bo ja nie liczę, żeby w Polsce nagle nastąpił wybuch demograficzny. Zresztą demografowie na to też nie liczą. Poza tym też twierdzą, że oczywiście jakoś tam imigracja do Polski ratuje troszkę naszą demografię, ale ona tylko po prostu spowalnia ten spadek, bo też demografowie obliczyli, że na świecie nie ma takich zasobów, żeby zasilić całą Europę imigrantów, którzy zatrzymają spadek mieszkańców Europy, po prostu. A Polska no, nie do końca jest pierwszym i najbogatszym krajem, do którego wszyscy chcą przyjechać. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach ocenę swojego własnego rynku nieruchomości i ich perspektyw. Możesz też pochwalić się swoimi inwestycjami, przemyśleniami. Będziemy bardzo ciekawi. To taka wymiana myśli wszystkich nas ubogaca. Zapraszam na symen24.pl, gdzie ta audycja z tymi wykresami Bartka i może z czymś dodatkowym jeszcze się znajduje, a także kursy o nieruchomościach. No i zachęcam do wspierania nas, czy to na YouTube, czy na serwisie Patronite. Cześć, trzymajcie się. Tomku, dziękuję bardzo za zaproszenie do audycji jeszcze raz, bardzo mi było miło. No, brzmisz w tym podsumowaniu dosyć pesymistycznie, muszę Nie powiedzieć. jest tak źle chyba. Natomiast tak, ja chciałem też powiedzieć, skoro musimy tutaj do scenariusza wtrącać takie niezgodności między prelegentami, to pamiętajcie, że u nas w Adradarze nadal mamy bardzo dużo osób, które kupują mieszkania, kupują dla siebie, ale kupują też w celach inwestycyjnych. Więc póki ja tutaj jestem zapraszany, to jest taki sygnał, że jeszcze Polska nie zginęła, tak, kupujemy mieszkania, ale oczywiście zdrowy rozsądek. Pamiętajcie tak o tym, co powiedział Tomek. Każdy musi się zastanowić. To nie jest tak, że nieruchomości to jest pewny zysk i nie można tam stracić ani grosza. Ja mam nadzieję, że nie zasililiśmy pesymizmu, bo też nie chciałbym, żebyście stwierdzili, że rynek nieruchomości umarł. To nie jest prawda. On po prostu stał się normalnym rynkiem, na którym działają prawa ekonomiczne, nie ma dotowania popytu i może dobrze. I ten rynek będzie się normalizował i tyle. No i tym razem już naprawdę cześć.